Implozja naftowa Rosji postępuje i widać ją po spadku przychodów z ropy oraz gazu pomimo wojny w Iranie. Europejczycy szykują się zaś na zaćmienie słońca, a Senat w Polsce odrzuca referendum klimatyczne prezydenta. Jest 7 sierpnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa Rosji postępuje i przyznają to nawet media Kremla. Już nawet media rosyjskie, ograniczone propagandą Kremla, przyznają, że Rosja zmaga się z postępującą implozją naftową, na którą nie pomogła nawet wojna z Iranem, podnosząca ceny paliw. Budżet rosyjski 4. miesiąc z rzędu otrzymuje dodatkowe przychody przez rekordowe ceny paliw wywołane wojną w Iranie. Mimo to tegoroczne przychody są wciąż o 17% niższe niż rok temu. Silny rubel oraz problemy sektora węglowodorów ograniczają wzrost przychodów z gazu i ropy. Świadczą o postępującej implozji naftowej. Ministerstwo Finansów Rosji podało, że przychody ze sprzedaży gazu i ropy sięgnęły w lipcu 291 miliardów rubli. W pierwszych 7 miesiącach 2026 roku były jednak o 17% niższe niż rok temu. To paradoks, bo przychody ze sprzedaży węglowodorów Rosji są windowane przez rekordowe ceny paliw wywołane wojną w Iranie. Wpływy z tego tytułu w lipcu sięgnęły 935 miliardów rubli, czyli o 37% więcej niż w czerwcu. Jest to m.in. skutek wpływów z podatku od przychodów stosowanego wobec spółek wydobywczych, które pojawiają się 4 razy w roku. Zapewnił on 396 miliardów rubli. Bez tego przychody gazowo-naftowe spadły o 21% miesiąc do miesiąca. Całość przychodów budżetowych Rosji w badanych 7 miesiącach tego roku sięgnęła 4,5 biliona rubli i jest o 17% mniejsza niż rok temu. To skutek niższych cen ropy Urals w miesiącach poprzedzających wojnę z Iranem, kiedy kosztowała 40 do 45 dolarów za baryłkę, ale także innych czynników. To spadek cen Urals w obliczu deeskalacji w lipcu 2026 roku z około 94 do 59 dolarów za baryłkę. Bank Centralny Rosji przewiduje, że średnia cena tej mieszanki sięgnie 60 dolarów w całym 2026 roku, a zatem niewiele ponad 59 dolarów zaplanowanych w budżecie. Ma spaść zaś do 50 dolarów w 2027 roku. Do tego dochodzi drożejący rubel, przez który dolar kosztuje średnio 76,5 rubla w przeciwieństwie do założeń budżetowych na poziomie 92,2 rubla. Tańszy dolar oznacza mniej przychodów naftowo-gazowych rozliczanych właśnie w walucie amerykańskiej. Kolejny czynnik to spadek wydobycia ropy. Bank Centralny przyznaje, że zniszczenia w rafineriach rosyjskich zmniejszyły podaż paliw gotowych wytwarzanych z ropy, a zatem i zapotrzebowanie na baryłki. Z kolei niemożność skutecznego przekierowania wolnej ropy na eksport, także przez ataki na infrastrukturę oraz utratę klientów, doprowadziła do spadku wydobycia ropy w Rosji. Rosjanie musieli zmniejszyć wydobycie ropy w czerwcu rok do roku o 0,4 miliony baryłek dziennie do 8,86 milionów baryłek. O ile kilka miesięcy temu o takiej implozji naftowej pisały raczej media opozycyjne albo zachodnie, informował o tym podcast Energy Drink, to dzisiaj można o tym przeczytać w rosyjskim Komersancie, czyli prominentnej gazecie rosyjskiej, która jest poddawana propagandzie Kremla. Spadek wydobycia ropy w Rosji jest zjawiskiem niebezpiecznym dla rosyjskiego sektora, który w przeciwieństwie do elastycznej Arabii Saudyjskiej ma problem z szybką odbudową produkcji. Saudyjczycy zainwestowali w nowe technologie oraz mają charakterystykę złóż pozwalającą szybko zmieniać poziom wydobycia. Z tego powodu wiodą prym w ramach porozumienia naftowego OPEC+, mogąc szybko zmieniać podaż baryłek w zależności od decyzji politycznej. Rosjanie są w innej sytuacji, a podcast Energy Drink informował, że zmniejszają wydobycie ropy poniżej oczekiwań w ramach układu w OPEC+. Jest tak, ponieważ trwa i postępuje implozja naftowa. Rosjanom będzie coraz trudniej odwracać jej skutki przez ograniczony dostęp do technologii, rynków i partnerstw. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Sprzeciw Senatu. Senat odrzucił 6 sierpnia wniosek prezydenta RP o zwołanie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ewentualna negatywna odpowiedź większości głosujących przy wiążącym głosowaniu zobowiązywałaby rząd RP do renegocjacji bądź odrzucenia regulacji klimatycznych w obecnym kształcie.
Pomagamy Unii Europejskiej wyjść z letargu polityki klimatycznej, mówił prezydent na podsumowaniu roku pracy. Zapewnił, że nie chodzi wcale o polexit, a więcej na stronie energydrink.today. Orlen za podatkiem. Rząd przyjmował założenie, że wydatki na ceny paliw niżej, czyli ten pakiet mrożący ceny paliw, zostaną zrekompensowane tym, że koncerny zapłacą z nadmiarowych przychodów. Ten mechanizm miał swoją racjonalność, tłumaczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podczas konferencji o wynikach z drugiego kwartału 2026 roku. Projekt ustawy o tzw. windfall tax trafił za sprawą prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, a więcej także na stronie energydrink.today. Odporny Bełchatów. W historii eksploatacji elektrowni Bełchatów nie odnotowano przypadków ograniczenia produkcji energii wynikających bezpośrednio z niedoboru wody chłodzącej lub zbyt wysokiej jej temperatury. Chwali się PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Ta największa elektrownia w Polsce ma zamknięty system chłodzenia niezależny od wody z rzek. Teraz wieści z Europy. Zaćmienie paneli. 12 sierpnia ma nastąpić zaćmienie słońca, widoczne w pełni bądź częściowo w całej Europie. Komisja Europejska podaje, że operatorzy sieci elektroenergetycznej szykują się na mniejszą generację. Pełne zaćmienie nastąpi w Hiszpanii, znanej z dużej ilości fotowoltaiki. Ma nastąpić po południu, więc zdaniem komisji wpływ nie będzie istotny. Energetyku, pilnuj Bałtyku. Minister obrony Litwy ostrzegł w portalu 15 minut LT, że Rosja może szykować operację fałszywej flagi z użyciem dronów przeciwko infrastrukturze krytycznej w regionie bałtyckim. Miałaby do tego użyć dronów produkcji ukraińskiej, by zrzucić winę na Kijów. Na terenie NATO rozbił się już w przeszłości szereg dronów produkcji rosyjskiej, w tym w Polsce. Depresja gazowa. Dostawy gazu od rosyjskiego Gazpromu do Europy sięgnęły między styczniem a lipcem 2026 roku 10,25 miliardów metrów sześciennych. To tyle, na ile opiewał jeden kontrakt gazowy z Polską zerwany w 2022 roku. Rosjanie ślą gaz ostatnim czynnym szlakiem przez gazociąg Turkish Stream na Bałkany, Węgry i Słowację. Dostawy rosyjskie w 2025 roku spadły o 44% rok do roku do najniższego pułapu od lat 70. XX wieku. Jeszcze wieści ze świata. Taryfa nierychliwa. Administracja USA ma nie spieszyć się z wdrożeniem ceł i cen maksymalnych na polikrzem z Chin potrzebny do produkcji paneli fotowoltaicznych oraz chipów. Cło 15% ma wejść 120 dni po ogłoszeniu, choć branża w USA domagała się okresu 90-dniowego. Departament Handlu uzasadnia regulacje względami bezpieczeństwa. Znowu eskalacja. Ropa drożeje wobec faktu, że terroryści Huti dokonali kolejnych ataków na Arabię Saudyjską, zagrażając blokadą kolejnego akwenu, czyli Morza Czerwonego. Iran pracuje zaś nad przepisami regulującymi szlak przez cieśninę Ormus, krytykowanymi przez USA. Ropa Brent kosztuje znów ponad $93 za baryłkę, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a w ten weekend Energy Week, czyli mój komentarz o bezpieczeństwie energetycznym i ciekawy wywiad z pewnym menadżerem sektora energetycznego. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.